Dzień dobry. Gdyby kusić się o wskazanie książki reprezentatywnej dla swoich czasów, to myślę, że niewątpliwie taką książką jest Weiser Dawidek, debiutancka książka Pawła Hille, zmarłego w 2023 roku pisarza, który już ma zamknięty dorobek. Można tę książkę przybliżyć, odwołując się do sugestywnego opisu wydawniczego. Cytuję. Upalne lato 1957 roku staje się dla czwórki dzieci, przyjaciół z podwórka pewnej gdańskiej kamienicy, okresem niezwykłych przeżyć, obfitujących w osobliwe odkrycia wędrówek, w których ich przewodnikiem jest obdarzony dziwnymi zdolnościami chłopiec, Dawidek Weiser. Po 20 kilku latach jeden z uczestników tamtych wypadków, które zakończyły się tajemniczym zniknięciem Dawidka, próbuje odtworzyć swoje ówczesne doświadczenia i ustalić prawdziwą wersję wydarzeń. Prawda jednak okazuje się nieuchwytna, a umarłej dawno przeszłości nie można przywrócić do życia. To dla wielu bardzo intrygująca, niezwykła książka, mocno wrośnięta w pejzaż literatury najnowszej, mimo że ona została wydana w 1987 roku. Zresztą, co ciekawe, nie odbyło się bez perypetii wydawniczych, kłopotów wydawniczych. Paweł Hille wspominał, że bardzo długo szukał wydawcy, nie mógł nikogo zainteresować tą książką, zwłaszcza w kręgach literackich. Ostatecznie ona ukazała się w wydawnictwie morskim. Ale z perspektywy czasu widać wyraźnie, że to jest książka, która patronuje nurtom, które ekspansywnie zaczęły się rozwijać w literaturze polskiej w latach 90. i potem też w XXI wieku. I być może ona bardziej ma taki charakter patronatu niż książki, która wyrasta z klimatu momentu, w którym dokładnie powstawała. Ta książka była bardzo dobrze przyjęta od razu przez czytelników i również przez krytyków. Krytycy stosowali tutaj takie okładkowe nawet anonsy, takie określenia jak lektura narkotyk, arcydzieło, powieść dziesięciolecia, książka tak dobra, że aż budzi ręk, prawdziwe święto czytelnicze, zwycięstwo literatury. Dotychczas ona miała 18 wydań, jeśli dobrze policzyłam, bodaj 18 wydań. Była chętnie przekładana na języki obce, bardzo szybko ukazał się przekład po niemiecku. Już na początku lat 90. W latach 90. też pojawiły się dwa przykłady angielskie z ciekawym tytułem Who is David Weiser? I to one były przeznaczone, dlatego dwa, że były tłumaczone przez różne osoby. Jedno było na rynek brytyjski, drugie było na użytek obiegu amerykańskiego. W roku 2000 Wojciech Marczewski na podstawie książki nakręcił też film, zekranizował tę książkę, ten film nosi tytuł Weiser. Myślę, że ciągle też niesłabnie zainteresowanie tą książką. Ma ona taki żywy oddźwięk. Jest też, czego dowodem są na przykład spontaniczne komentarze na forach internetowych, gdzie często czytelnicy wymieniają się różnymi pomysłami, jak można zbliżyć się jeszcze do tego tekstu. Jednym ze sposobów zbliżeń są spacery z książką w ręku po Gdańsku, czyli mieście, w którym rozgrywa się akcja tej książki. I w tym sensie można powiedzieć, że książka stymuluje turystykę literacką. Taką spontaniczną, taką też zorganizowaną, ponieważ odbywają się przechadzki firmowane przez różne instytucje, ale nawet w różnych przewodnikach po Gdańsku też można znaleźć w takich przewodnikach krajoznawczych odniesienia do Weisera Dawidka. Co jest siłą tego przekazu? No, przede wszystkim na pewno taka wiarygodność czy iluzja wiarygodności tego tekstu. Wierzy się po prostu tej książce. Czytelnicy nie mogą oprzeć się wrażeniu, że ona opowiada o czymś, co naprawdę się zdarzyło, co miało miejsce w rzeczywistości. I drugi powód, dla których chyba ta lektura jest bardzo atrakcyjna, to, że ona ma i poddaje się przeróżnym odczytaniom. Wielość, taka możliwość odczytań tutaj jest dla niej bardzo charakterystyczna. Jest wiele kodów dostępu. Jednym z nich jest próba czytania tej książki jako powieści autobiograficznej z nurtu małych ojczyzn. Co o tym decyduje? Narratorem tej książki, narracja jest w pierwszej osobie, więc to bardzo sprzyja temu, żeby czytać w perspektywie autobiograficznej. Narratorem jest Paweł Heller, a autorem książki jest Paweł Hille, więc ta paralelność jest tutaj, myślę, mocno czytelna. Akcja wydarzeń, części wydarzeń, tych rekonstruowanych, tych zdarzeń z dzieciństwa głównego bohatera rozgrywa się w roku 1957. A rok 1957, to wytropili czytelnicy, to rok urodzin Pawła Hillego, pisarza.
Takich nitek oczywiście jest też więcej, tych nitek autobiograficznych. Jedna najważniejsza to też genius loci, czyli duch miejsca, obraz Gdańska, znanego bardzo dobrze Pawłowi Hille. Tutaj silna pokusa wśród czytelników, żeby weryfikować realia gdańskie obecne w tej książce, często już nieobecne w topografii samego miasta, ale jednak na starych pocztówkach, mapach, różnych dokumentach źródłowych da się odszukać miejsca czy obiekty, o których Hille pisze, czy próbuje oddać na przykład atmosferę tego, jak smakowała oranżada w sklepie Cyrsona. Część pewnie czytelników pamięta jeszcze i te smaki, i te ulice, i te miejsca opisywane przez Pawła Hillego. Też ciekawostką może być to, że książka wrosła w nazewnictwo Gdańska. Na przykład jeden z takich obiektów w Gdańsku nazwano na cześć tej książki, czy sugestywny opis sprawił, że czytelnicy jej, mieszkańcy Gdańska mówili o moście Weissera. To jest już nieistniejący obiekt w Gdańsku w tej postaci, którą opisywał Hille, ale w jej miejsce powstał nowoczesny wiadukt w związku z budową Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Nawet wydano taką pamiątkową pocztówkę dokumentującą ten mostek i pokazującą współczesną jego odsłonę. Ta magia opisywanych miejsc, ta magia genius loci jest czymś bardzo charakterystycznym też z perspektywy bardziej uniwersalnej. Wojciech Marczewski, jak kręcił swój film, to zmienił realia gdańskie, zamienił je na Dolny Śląsk, sportretował Wrocław, Wałbrzych, okolice Wałbrzycha, Góry Sowie i niektórzy czytelnicy mieli wielkie pretensje o to, ponieważ bardzo byli przywiązani do realiów gdańskich. Ale Paweł Hille stwierdził, że to nie jest żaden dla niego wyłom, dlatego że to, co on chciał zawrzeć w swojej książce, jest w filmie. Chodzi po prostu o genius loci, o miejsce, o ducha powieści, o ducha miejsca, o kontaktowanie się z realną przestrzenią, ale też z aurą tej właśnie przestrzeni. Oczywiście to nie jest jedyny sposób, w jaki czyta się tę książkę, ten duch autobiografizmu, który na nią się odnosi. To jest książka, którą bardzo chętnie również czyta się jak parabolę poetyczną. Tutaj Gdańsk, te same elementy można interpretować zupełnie inaczej niż w tej chwili, nie jako bardzo prywatną przestrzeń, ale jako scenę narodzin ruchu związkowego. Gdańsk jako też kolebka ruchu, który zwalczył groźną chorobę, jaką w XX wieku był niewątpliwie komunizm. I Weissera wręcz nawet się czasami interpretuje, postać tytułową tej książki, jako takie przeczucie narodzin Solidarności, ruchu związkowego, jako iskierkę, od której zaczyna się zryw, bodziec do przemian politycznych. Zresztą te daty, które się pojawiają w książce, rok 1957 jest na przykład, ten rok jest też wiązany z przemianami, które w Polsce miały w tym czasie miejsce, z nadziejami, które wiązały się z odwilżą po roku 1956. I w książce nie pada wprost mowa o tym, kiedy rozgrywa się akcja wydarzeń, z poziomu których dorosły już bohater próbuje zrekonstruować wydarzenia, które przydarzyły mu się jako dziecku, ale mowa o tym, że to jest 23 lata po tej historii, tajemniczej historii zniknięcia Weissera, a jeżeli 23 lata po, to łatwo policzyć, że chodzi o rok 1980. A rok 1980 jest no, oczywiście rokiem narodzin Solidarności, więc to wszystko się tutaj absolutnie zgadza. Jeszcze jest też taka rzecz na poziomie, myślę, ciekawostki. Na samym końcu, jak czytamy książkę, już ją zamykamy, znajdujemy taką informację. Gdańsk 1984, co wygląda jak moment powstania samej książki, ale ciekawa paralelność związana z czasami odwilżowymi, z tym, że czasy odwilżowe to czasy nadziei. Narodziny Solidarności to również czasy nadziei. Oczywiście takie, wiadomo, co się działo później. Ten moment zrywu jednak jest gdzieś tam tłumiony, więc można też czytać tę książkę w perspektywie takiego cały czas poczucia tego, że ta iskierka wolności, iskierka, która została gdzieś jakoś zaszczepiona w konkretnej przestrzeni, jednak przyniesie w końcu swój na pewno zakończy się to jakoś, być może właśnie pomyślnie. W książce jest bardzo dużo realiów PRL-owskich, takich jak przemówienie Gomułki, też sama organizacja szkoły, portrety notabli partyjnych, które wiszą na ścianach, to, że nie ma na przykład religii w szkołach, więc te realia takie społeczne, polityczne też są w niej na pewno zachowywane. I to też mowa o tym, jak wielka polityka wpływa na losy ludzi. Tutaj chodzi chociażby o wypadki wrześniowe. Jeden z bohaterów tej książki, też młody chłopiec, Piotr, ginie na Wybrzeżu w 1970 roku jako przypadkowy przechodzień, ale czytelnicy, czytając książkę, zdają sobie sprawę z tego, że wielka historia wpływa na losy ludzi.
I można też jeszcze powiedzieć tak, że książka w bardzo dobry sposób kryptonimuje śledztwo jako też narzędzie metafory i represji politycznej, bo chodzi oczywiście o śledztwo, dociekanie, co się stało z Weisserem, ale możemy też czytać ją w perspektywie na przykład takiego efektu zniknięcia bez śladu, też po prostu kryptonimowania represji, wymazywania takich czystek politycznych, czystek też antysemickich, bo to jeszcze jeden z kodów dostępu do tej książki, represje marca 1968 roku, a można też czytać ją jeszcze szerzej jako książkę o niepamięci, czy pamięci, ale też niepamięci o zagładzie, o polskim stosunku do żydowskości, o kłopotliwych mechanizmach wyparcia, przepracowywania, czy właśnie może do końca nieprzepracowanej stracie, która wiąże się z zagładą. Tutaj ciekawym wątkiem jest taka domniemana żydowskość jednak Weissera, głównego bohatera, który wcale nie jest to dookreślone wprost, akurat musi być Żydem, chociaż pewne tropy tutaj na pewno dokładnie idą w tym kierunku. Ale to nie jedyny klucz, w którym książka może być czytana. Ciekawym wątkiem też jest sposób, w jaki czyta się ją w kluczu biblijnym. Imiona głównych bohaterów. Kto jest bohaterem tej książki? Szymon, Piotr, Paweł i to oczywiście od razu układa się w wiadomy klucz apostołów. No, bohaterem jest też oczywiście tytułowa postać, czyli Dawid, to też imię biblijne. Dawida się interpretuje często jako Mesjasza, a Elkę, dziewczynkę, która też bawiła się z chłopcami tego upalnego lata 57 roku, jako Marię Magdalenę. Też jest dużo takich tropów związanych z tropami starotestamentowymi albo też nowotestamentowymi, zależy jak na to spojrzeć, związanych z jakimś przeczuciem zagłady, może kary za grzechy, z jakąś plagą. Bezpośrednim impulsem, fabularnym impulsem do tego, żeby te zabawy, które ostatecznie doprowadzą do zniknięcia Dawidka, które kończą się niedobrze, bo są właśnie pokazami pirotechnicznymi. Bezpośrednim impulsem fabularnym jest to, że w czasie, kiedy rozgrywa się akcja wydarzeń, to są wakacje, ale to są bardzo upalne wakacje roku 57, kiedy jest tak duża susza i tak duże zanieczyszczenie Zatoki Gdańskiej, że nie można się kąpać. Na plaży leżą, uwaga, śnięte ryby. No więc tutaj od razu wchodzą nam wszystkie tropy, na przykład apokaliptyczne. Kiedy Dawid ginie, to nad tym momentem, czy gdzieś wchodzi do tunelu, to też objawia się taka trąba powietrzna, więc tych tropów takich biblijnych tutaj w książce znajdziemy znacznie więcej. To jest też chłopiec, który ma nadprzyrodzone zdolności, ten tytułowy bohater, czyli Weisser, potrafi poskramiać dzikie zwierzęta, na przykład panterę w zoo, albo unosi się przy fletni pana, na której gra Elka, nad powierzchnią. Jak się unosi, no to oczywiście wiadomo, że tutaj taki tryb, który gdzieś nas prowadzi do tego, co się działo z Chrystusem i z cudami, które z nim się też wiążą. Ale można też powiedzieć tak, że to jest nie tylko książka, która czytana jest w takim duchu dziecięcej Ewangelii, ale nawet często jako powieść przygodowa dla młodzieży, jako powieść kryminalna. Nawet niektórzy formowali taki zarzut, że to jest chwytliwe czytadło i przepis na bestseller, taki bardzo gotowy tekst, którym autor umiejętnie pociąga za różne sznurki po to, żeby właśnie też przyciągnąć uwagę czytelnika. Niemniej klasyczny czytelnik powieści przygodowych czy powieści kryminalnych będzie się mocno czuł rozczarowany tym, jak jednak ostatecznie akcja tej książki się formułuje i do czego zmierza. I dlatego pojawia się jeszcze jeden trop, jedna możliwość odczytywania jej w duchu czegoś, co określa się mianem takiej konwencji postmodernistycznej, która ma, w tym duchu chodzi o to, że książka ma ilustrować narzędzia dekonstrukcji, czyli że jest książką o pisaniu książki. To jest książka, która jest grą z konwencjami, to jest książka, gdzie wszystkie szwy literackie są na wierzchu, gdzie prowadzi się grę z czytelnikiem, mówiąc o tym, że czytelnik właśnie musi być świadomy tego, że narrator mu tłumaczy, że on pisze powieść, ale tak naprawdę to właśnie tłumaczy mu, że nie pisze powieści, ale tak naprawdę czytelnik przecież obcuje z czymś, co jest napisane i co formułę powieści przyjmuje. Jest też taka kategoria misreading, która istnieje w takich kodach właśnie też dekonstrukcyjnych, czyli właściwie też mowa o tym, że każde odczytanie w gruncie rzeczy jest nieodczytaniem. Taka czarna dziura interpretacji, czy też jakaś powieść nierozstrzygalniki.
Więc ten duch też na pewno nad książką się unosi. I wreszcie, jeszcze jeden kod, jest taka możliwość czytania tego tekstu w duchu, to się mówi fachowo, intertekstualnym, czyli przez odniesienia do wielu innych tekstów. I tutaj ciekawym tropem jest patrzenie na tę książkę przez pryzmat książek, które coś mówią o formach i zasadach funkcjonowania pamięci, czyli taki wątek prustowski poniekąd, jak odzyskujemy jakąś pamięć, jak różne rzeczy pamiętamy, jak pamięć też jest, jakie mechanizmy w ogóle rządzą tym kodem pamięci właśnie. W tym duchu intertekstualnym bardzo ważnym elementem, punktem odniesienia do tej książki mogła być też trylogia gdańska Güntera Grassa, ale to z innego powodu, ze względu na realia gdańskie. Tutaj odniesieniem nie będzie Blaszany Bębenek, chyba najbardziej znana książka tego cyklu, tylko inna książka Güntera Grassa, a mianowicie Kot i mysz. Ale punktem bardzo ciekawym wydaje mi się też sposób czytania tej książki nie tylko przez pryzmat odniesień do literatury, bo jednym z takich punktów odniesienia dla interpretatorów też był film Piknik pod wiszącą skałą. To jest film wyreżyserowany w kontekście australijskim. Reżyserem tego filmu jest oczywiście Peter Weir, ale też warto pamiętać oczywiście, że on jest ekranizacją powieści John Lindsay. I tutaj paralele oczywiście polegałyby na poszukiwaniu sensu i konfrontacji z tajemnicą. I też o takim poczuciu, zderzeniu tego, co racjonalne i pozaracjonalne, o tym, jak bardzo często chcemy z tajemnicy robić zagadkę i szukać racjonalnych wytłumaczeń rzeczy, które gdzieś pozostają jednak w sferze po prostu nierozpoznanego. Zostajemy z pewnym niepokojem i trwamy też z pewną niewiadomą, więc tutaj ta paralelność jest, myślę, bardzo interesująca. I jeszcze innym tropem w tym kodzie intertekstualnym, czyli tych odniesień różnych międzytekstowym, jest bardzo ciekawe odniesienie tego tekstu do piosenki Jacka Kaczmarskiego z 1986 roku. Przypomnę, książka wydana w 1987 roku. Mam na myśli naszą klasę. Co się stało z naszą klasą? Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Nie wiem, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci, gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś za mną zagra w berka lub przynajmniej w chowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy, każdy w sobie i korzenie oczywiście, na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo. Myślę, że ten kontekst warto przywoływać, może nawet w brzmieniu Kaczmarskiego byłby on jeszcze bardziej czytelny. I wreszcie, gdyby trzymać się jeszcze tych odniesień intertekstualnych, bardzo ciekawy trop szulcowski w polskiej literaturze, odniesienie do Brunona Szulca, ale nie nawet bezpośrednie, tylko ze względu na budowanie atmosfery dzieciństwa. Też czytanie tej powieści w kodzie pokusa jest taka silna, żeby czytać ją w kodzie powieści inicjacyjnej, powieści o dojrzewaniu, o duchowym przewodnictwie, ale też o przejściu z momentu dzieciństwa ku dorosłości. Tym, który przeprowadza bohaterów tej książki ku dorosłości, miałby być właśnie Weiser, który spełnia swoją rolę, właśnie dlatego ginie, czy też zamyka się gdzieś tam w tunelu, unicestwia się, bo jest tylko symbolem tego rytu inicjacyjnego. To jest też książka, którą można czytać w takiej perspektywie arkadyjskich pejzaży dzieciństwa i też można ją czytać w perspektywie niemożności powrotu do już tego, co mamy jako dzieci, taką zdolność przeżywania świata, który jest bardzo naturalny, kiedy zanurzamy się naturalnie w rzeczywistości, kiedy wszystko, co w tej rzeczywistości ma miejsce, jest naturalnym naszym w niej uczestnictwem. Dopiero potem, jako ludzie dorośli, zaczynamy nagle przechodzić już do odbioru tych wydarzeń. Zadajemy sobie pytania jak, dlaczego, próbujemy rozumowo zmierzyć się z rzeczywistością. Każdy z nas ma takie poczucie, nawet jak nie wiemy dokładnie, kiedy to się dzieje, że jednak w świecie, jak byliśmy dziećmi, to zupełnie inaczej odbieraliśmy świat. I w sumie nie zawsze jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczyć moment, w którym już jako dzieci nie funkcjonujemy, ale jesteśmy bardzo w stanie też odróżnić ten moment dorosłości, właśnie zderzenie racjonalności dorosłego człowieka z magicznością chwil dziecięcych. Przyznam, że to jest też taki trop, który bardzo jest mi bliski w czytaniu tej książki i myślę, że warto też podążać tym tropem właśnie. Taka powieść o niepochwytności losu. Być może tutaj jest jakiś rodzaj też myślenia w tych kategoriach. Kończąc, powiem tak, że właśnie
jeden z krytyków napisał, że to jest baś o autonomicznym i racjonalnym świecie dzieciństwa, jaki przedziera się raz po raz realizm i rygor dorosłości. A ostatecznie można by jednak też powiedzieć, że mamy do czynienia z historią, która nie jest możliwa do rozwikłania, albo jest bardzo trudna do rozwikłania, no ale może to i dobrze. Ważne chyba, że bardzo wiele kluczy otwiera jednak ten zamek i ja zachęcam bardzo do poszukiwania własnych. Myślę, że warto.